tej rozgrzewce, w której pokazaliśmy, co zobaczymy w Sydney, ruszamy na długi spacer po mieście. Zaczynamy od Darling Harbour, słynnego portu w centrum miasta, który posiada nie tylko uroczą nazwę, ale jest też idealnym miejscem na spędzenie czasu. Mieszkańcy i turyści korzystają z licznych kawiarenek oraz restauracji zlokalizowanych przy promenadzie. Sydney jest największym miastem w Australii. Odgrywa ważną rolę pod względem turystycznym, ale też kulturalnym i biznesowym. To słynne australijskie miasto jest jednocześnie bezpieczne i dobrze skomunikowane, dzięki czemu jego zwiedzanie jest prawdziwą przyjemnością. Naszym celem jest odwiedzenie większości głównych atrakcji. To cóż, ruszamy w drogę. Sydney Opera House jest najbardziej charakterystycznym budynkiem opery na świecie, ikoną miasta i niezwykłą atrakcją zbudowaną w stylu nowoczesnego ekspresjonizmu. Konkurs architektoniczny na projekt opery wygrał w 1957 roku duński architekt Jor Utzon. W trakcie jej powstawania przekraczany był wielokrotnie zarówno planowany budżet, jak i czas realizacji. To ogromna przyjemność i zaszczyt uszczelić parę fotek na tle tego cudu. Za nami słynny Sydney Harbour Bridge. Słuchaj, my musimy przyjechać. Po komplikacjach wynikających z użycia papierowej mapy ruszamy ulicami miasta. Doskonałe architektoniczne połączenie historycznych budynków ze współczesnością.
Sydney może poszczycić się własną wieżą widokową. Sydney Tower Eye ma wysokość 309 metrów. Z punktu widokowego można podziwiać panoramę miasta w każdym z kierunków. Widać m.in. fragmenty portu, opery, Hyde Parku, a także podchodzące nad miastem do lądowania samoloty. Queen Victoria Building to piękny budynek zbudowany w latach 90. XIX wieku. Z prawdziwą przyjemnością udajemy się do Galerii Sztuki Nowej Południowej Walii na niecodzienną wystawę malarstwa. René Magritte, belgijski malarz, surrealista żyjący i tworzący w pierwszej połowie XX wieku. Obrazy jego szokowały i wzbudzały kontrowersje. Wyróżnia je poetycka nastrojowość oraz precyzyjny rysunek. Artysta, który przedstawiał świat zuniformizowany, odbity w kolejnych powieleniach, wpłynął mimowolnie na sztukę drugiej połowy XX wieku, a przede wszystkim na pop art. Wracamy do Darling Harbour. Mijamy nowoczesnych artystów i wpadamy do okolicznego baru na świetną muzykę. Jeszcze tylko nocny wypad statkiem po zatoce. Podróż w góry błękitne i powrót, aby dalej zwiedzać Sydney, ale to już w następnym filmie.